To miał być Peugeot 3008. Plany jednak się zmieniły i dziś mam do czynienia po raz drugi w swojej karierze z 308. Ostatni kontakt z 308 miałem 1,5 roku temu. Wtedy to do testu przypadła mi odmiana kombi z oszczędnym dieslem pod maską i nie w najwyższej wersji wyposażenia. Samochód spodobał mi się, pomimo iż nie znalazłem wtedy odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest droższy od porównywalnej Octavii czy Golfa. Tym razem jednak do testu mam hatchbacka, dodatkowo z silnikiem benzynowym w wyższej wersji wyposażeniowej i automatyczną skrzynią biegów. Czy to może oznaczać, że odbiór auta będzie inny? Przekonacie się sami. Zapraszam na test. Jeżeli chodzi o miejsce z przodu, jest go wystarczająco, chociaż trzeba przyznać, że wyżsi pasażerowie nie będą tutaj czuć się tak swobodnie. Jeżeli chodzi natomiast o fotele, są one wygodne i nie powodują dyskomfortu w czasie podróży. Kierownica jest mała, dobrze leży w dłoniach, ale ze względu na wyprofilowanie nie jest wygodna podczas manewrów parkingowych, chociaż 308 potrafi też zaparkować sam. Na zegary patrzymy ponad kołem kierownicy, jest to rozwiązanie wygodne, ale trzeba się do niego po prostu przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o miejsca z tyłu, są one wygodne, natomiast przestrzeni jest tutaj dosyć mało. Ale ciekawostka, przeciętny kupiec kompakta prawie w ogóle nie zwraca uwagi na to, jak siedzi się na tylnej kanapie. Pojemność bagażnika to 420 litrów, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się on być nieco mniejszy. Duży minus dla Peugeot za brak haczyków na siatki. Jest natomiast przebicie do kabiny pasażerskiej. Siedzenia po złożeniu nie pozostawiają płaskiej powierzchni. Do obsługi multimediów, wyświetlania informacji o samochodzie oraz ustawień klimatyzacji służy ekran dotykowy. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych tego typu systemów, jaki znajdziemy w tej klasie aut. Jest szybki, intuicyjny, a sam ekran jest w takim miejscu, że jego obsługa w czasie jazdy nie sprawia problemu. Chociaż zwracam uwagę już po raz kolejny na to, że obsługa klimatyzacji przez klasyczne przełączniki jest po prostu wygodniejsza, szybsza i w czasie jazdy bezpieczniejsza. Ok, miejsce z przodu, z tyłu, bagażnik, multimedia. Wygląda na to, że wiemy wszystko o tym, co jest w środku. No to teraz trochę doznań z jazdy. Pamiętam 308 jako leniwe, miękko zestrojone auto. Jakże zdziwiłem się, kiedy w testowanej wersji pierwsze wrażenia były inne. Nie wiem, czy jest to spowodowane mniejszym rozstawem osi w stosunku do wersji kombi, czy też większymi felgami. Ale Peugeot przede wszystkim bardzo ochoczo skręca. Układ kierowniczy nieźle oddaje to, co akurat dzieje się z kołami. Zawieszenie nieźle tłumi nierówności, ale zdecydowanie nie nazwałbym go miękkim. Jest ono nieźle zbalansowane, ale nie nazwałbym go tak dobrze zbalansowanym jak na przykład w Fordzie Focusie. Tu mała uwaga dotycząca tylnego zawieszenia. Jest tam belka skrętna i dosyć nieprzyjemnie wybiera ona nierówności. Co więcej, czasami podczas szybkiego pokonywania łuków czy zakrętów miałem wrażenie, że dosłownie odbija się od nierówności, tak jakby po prostu tylne koła nie szły tą ścieżką, którą wytyczyły przednie. Pod maską pracuje 3-cylindrowa jednostka 1.2 PureTech o mocy 130 koni mechanicznych. Czy jest się czego obawiać? Nie wnikam w budowę silnika i jego przyszłą trwałość, natomiast do codziennej jazdy silnik jest bardzo przyjemny. Dobrze wkręca się na obroty, przyjemnie brzmi, dodatkowo nieźle rozpędza samochód. Do setki to tylko 9,1 sekundy. Przyzwoicie wygląda też spalanie. W mieście będzie to około 8 litrów, natomiast w trasie da się zejść do 5,5. Kiedy wrzuciłem zdjęcie 308 na swojego Facebooka, żartując, iż jest to prezent z okazji Dnia Mężczyzny, dużo osób ironicznie zażartowało, a nie było męskich aut? A więc twierdzicie, że 308 jest nudne. No to patrzcie na to. Po wciśnięciu przycisku uruchamiającego tryb sportowy zegary zmieniają kolor na czerwony. Reakcja samochodu na gaz wyostrza się, natomiast układ kierowniczy działa z większym oporem. Dodatkowo z głośników wydobywa się dźwięk nieco podbijający ten, który jest naturalnie generowany przez silnik. Jednak pozytywnie zaskoczyło mnie to, że nie jest on w stosunku na przykład innych tego typu systemów po prostu tandetny albo nie udaje jakiegoś V12 biturbo.
W Peugeotie wreszcie czujemy się jak w hot hatchu i wreszcie 308 pokazuje pazur lwa. No albo chociaż koci pazurek. Kierowca ma tutaj do dyspozycji, jak wspomniałem, skrzynię automatyczną. Warto dodać, że jest to faktycznie skrzynia automatyczna, a nie tylko zautomatyzowana. Ma ona 6 przełożeń, ale nie działa zbyt dobrze. Długo się zastanawia nad kolejnymi przełożeniami, ma także problem z kickdownem. Osobiście uważam, że manualna przekładnia w 308 jest po prostu lepsza. Dodatkowo na ekranie między zegarami wyświetlają się informacje dotyczące aktualnie używanej mocy, momentu obrotowego, a także ciśnienie do ładowania. Mała rzecz, a jak cieszy. Nie oznacza to oczywiście, że uważam 308 za tryskające adrenaliną auto. Jednak przy cenie startującej od 72 000 za nieźle wyposażoną wersję to dobra oferta. Ten konkretny kosztuje około 90 000 zł, jednak nadal uważam, że jest wart swojej ceny. Tyle na dziś i do zobaczenia. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. Zapraszam także do obejrzenia naszych pozostałych testów, a zdjęcia i dane techniczne Peugeot 308 znajdziecie na naszej stronie internetowej. Na razie.